Dzień dobry, cześć. Witam Was, moi mili widzowie, bardzo serdecznie z kolejnego odcinka ze szlaku rowerowego Zielona Odra, czyli trasy, która do tej pory zdążyła nas przyzwyczaić do braku oznaczeń, braku infrastruktury, ale która okazała się być świetnym pomysłem, świetną koncepcją na rowerową eksplorację. Co się zmieni pomiędzy Kostrzynem i Słubicami? W wielkim skrócie można powiedzieć wiele. Do Kostrzyna w wygodny sposób docieram pociągiem ze Szczecina. Jako że Kostrzyn to stacja węzłowa, to można by przypuszczać, że równie łatwo można dostać się tutaj z innych kierunków. Ale to jest tylko takie niewinne przypuszczenie, gdyż w internecie słyszałem wiele, delikatnie mówiąc, niepochlebnych opinii na temat lubuskich połączeń lokalnych. Wyprowadźcie mnie proszę z błędu w komentarzach, jeśli się mylę. Kostrzynecka twierdza to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów, jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na całym polskim brzegu Odry. A co też bardzo charakterystyczne dla tejże twierdzy, to fakt, że konstrukcje z XVI wieku pozostały niezdobyte aż do II wojny światowej. Czyli można powiedzieć, że poprzez wieki doskonale spełniały swoje funkcje, bo twierdza ani nie padła w wojnie 30-letniej, kiedy to przez Brandenburgię ciągnęły różne armie, ani też nie poległa w wojnie 7-letniej, kiedy to w 1758 Rosjanie nie mieli siły na oblężenie. Bombardowanie zniszczyło samo miasto, ale twierdzy nie zdobyto. W 1945 roku jasnym się stało, że Kostrzyn, znajdując się u przepraw u zbiegu Warty i Odry oraz będąc ostatnią rubieżą obrony przed natarciem na Berlin, zostanie po 2 miesiącach walk doszczętnie zniszczony. Stary Kostrzyn odgruzowano tak naprawdę dopiero po 1994 roku. Ze Starego Miasta nie pozostało praktycznie nic. Rekonstrukcję i renowację samych bastionów ukończono przed 2008 rokiem. W tymże też roku Kostrzyn zajął pierwsze miejsce w konkursie Polska pięknieje, 7 cudów funduszy unijnych. Ze szczegółową historią twierdzy możecie się zapoznać w muzeum, które znajduje się w najbardziej południowej części twierdzy, czyli w bastionie Filip. Wichry wieloletnich wojen to jedno, a dramat jednego istnienia to drugie. I taka historia pewnych losów również w twierdzy jest upamiętniona. Zrekonstruowana widokowa dzisiaj część fortyfikacji, z której dzisiaj możemy podziwiać panoramę Odry, nosi nazwę Promenady Kattego. W 1730 roku młody książę Fryderyk próbował uciec od tyranii ojca króla Fryderyka Wilhelma I, planując ucieczkę do Anglii. Pomagał mu w tym najbliższy przyjaciel, porucznik Hans Hermann von Katte. Plan się nie powiódł. List zdradzający szczegóły trafił w niepowołane ręce i obaj zostali aresztowani. Króla nie było stać na ścięcie własnego syna, bo następcy tronu nie można było tak łatwo skazać, więc całą winę przypisano von Kattemu. Von Katte został ścięty mieczem na dziedzińcu twierdzy w Kostrzynie, a król zmusił własnego syna, żeby patrzył na egzekucję przyjaciela z okna zamkowej wieży. I właśnie na wałach pomiędzy bastionami Filip i Brandenburgia mieszkańcy Kostrzyna w 1930 roku upamiętnili go, urządzając promenadę Kattego, która została odbudowana w pierwszej dekadzie naszego wieku. Wygląda na to, że twierdzy Kostrzyn można by poświęcić w całości zupełnie osobny cały odcinek, ale musimy już ruszać na południe, gdyż co prawda nasz szlak teoretyczny Zielona Odra nigdzie nam nie ucieknie, ale też co nieco jest tutaj jeszcze do odkrycia. No i jeśli chodzi właśnie o odkrycia i o teoretyczność, to
tereny na południe od Kostrzyna są eksploracyjnie, jakby to rzec, nietrywialne. U zbiegu Odry i Warty cały ten teren to grzęzawiska, wodny labirynt ujścia Warty, a formalnie i Park Narodowy, i Park Krajobrazowy Ujście Warty. Sytuacja dla rowerzysty jest, delikatnie mówiąc, mało komfortowa, albowiem na południe od twierdzy mamy już tylko 2 drogi krajowe i żeby nie wbijać się w ciężki ruch na DK31, musimy troszkę pokombinować. Za mostem nad fosą najlepiej od razu skierować się w stronę żółtej tablicy z zakazem ruchu kołowego na wale przeciwpowodziowym i z dopiskiem, że nie dotyczy on rowerów. Droga po kilku metrach w stronę Odry kończy się, a my musimy wykonać zwrot o 180 stopni w stronę ronda z krajówkami. I dalej już po wale, takim niezawyraźnym przedeptem, możemy podążać dalej na południe wzdłuż DK31. Jest tu trochę pozarastane, ale szczerze mówiąc spodziewałem się jakichś większych nierówności. Na upartego to może i dałoby radę przejechać gravelem, ale ja bym nie próbował. A z drugiej strony do końca tego odcinka po wale, czyli do miejsca, gdzie krajówka odbija od Odry i zaczyna się nadodrzańska szutrówka, jest około 2 km, więc nawet i spacerkiem można by ten odcinek pokonać. No i to była jedyna, umownie to nazywając, przeszkoda terenowa na całym odcinku Kostrzyn-Słubice. Od rozdroża z krajówką mamy już szutrową drogę o dość dobrej jakości. Nie są to legendarne szutry premium, ale takie 80% szutry. No i te szuterki ciągną się i ciągną bez żadnych przeszkód, aż w końcu robi się troszeczkę tak monotonnie, a że słoneczko trochę daje popalić, to już druga sprawa. Co prawda, w porównaniu z rekordowymi temperaturami ostatnio można powiedzieć, że nie jest jakoś tak super, mega gorąco, ale jednak już jakaś taka odmiana mogłaby osłodzić nieco te szutrowe kilometry. I ta monotonia zostaje przełamana w rejonie wieży w okolicach Górzycy. Nie mam pojęcia, czy to była kiedyś widokowa, czy też nie, czy jakaś bardziej taka techniczna, obserwacyjna wieża. Najniższy segment schodów jest zdemontowany, więc wieża jest właśnie albo techniczna, albo nie wiem, po prostu już jest zdezolowana. Tuż obok mamy niskie pomosty kładkowe wyglądające na takie rekreacyjne oraz miejsce dawnej przeprawy promowej Górzyca Raidwein, która funkcjonowała tutaj do czasów II wojny światowej. No i od miejsca z dawną przeprawą Górzyca Raidwein napotykamy sytuację bez precedensu, jeżeli chodzi o pokrętne ścieżki hipotetycznej Zielonej Odry. Albowiem mamy tutaj na wale taką kosteczkę polbrukową, która co prawda powstała w trybie zaprojektuj i zapomnij, ale co do zamiaru, ewidentnie wygląda to na jakąś infrastrukturę pieszo-rowerową. Żeby było jeszcze ciekawiej, to po jakichś około 4 km kosteczka się kończy i mamy najpierw jakieś 300 metrów po prostu wydeptanej ścieżki i po tychże 300 metrach wskakujemy na najnormalniejszy, wyglądający jak rowerowy asfalt. I teraz to wygląda
no po prostu nie do odróżnienia od welostrady od Ranysa na niemieckim brzegu. No i oczywiście sama rzeka Odra wygląda też tak samo. Na sporym odcinku wał nie biegnie w oddaleniu od rzeki, więc ta część trasy jest chyba jedną z najbardziej widokowych, jeśli chodzi o całą Zieloną Odrę od Szczecina. I chociaż kilka kilometrów jest typowo, jakby to rzec, płaskorzecznych, to na wysokości miasteczka Lebus, też chyba Lebusz, właściwie to dokładnie naprzeciwko niego panorama dzięki niewysokim, ale stromym 50-metrowym wzgórzom i harmonijnej zabudowie robi się jeszcze bardziej interesująca. Kawałek za Nowym Lubuszem, który mijamy tylko tak, właściwie tak zahaczamy o niego, asfalt się kończy i zamienia z powrotem w kostkę. A ten gładki odcinek, który przybyliśmy i chyba właśnie ze względu na rozmaite perturbacje, perypetie na całej trasie, na całym szlaku od Szczecina, no po prostu odbiera się go jak taki jakiś niesamowity i wprost niespodziewany prezent od losu na tej trasie. I taka to kosteczka prowadzi nas już do samych Słubic. Czasami jest troszkę lepiej, czasami jest troszkę gorzej, ale to w sumie nieważne, bo ogólnie rzecz biorąc przejezdność tej części, tego etapu, pomijając początkowy trik z wałem za Twierdzą Kostrzynecką, no ta przejezdność jest zaskakująco rewelacyjna w kontekście całej Zielonej Odry. No i teraz tak, można by tu dalej kontynuować eksplorację na południe wzdłuż rzeki Odry, ale po pierwsze Frankfurt po drugiej stronie rzeki bardzo korci, a po drugie, jakby tak wrócić z Frankfurtu do Kostrzyna z kolei po niemieckiej stronie Odrą Nysą, to wychodzi z tego gładziutka, elegancka, super świetna pętelka około 70 km. I wiecie co? Ja się chyba na to skuszę. Zatem w następnym odcinku o Zielonej Odrze zaczniemy na pewno od Słubic i chyba będziemy musieli już polecieć aż do samej Zielonej Góry. A teraz tymczasem zjeżdżam do Frankfurtu, gdzieś się schować, przeczekać, bo gdzieś za pół godzinki, gdzieś tutaj ma się przetoczyć burza.
A jeżeli nabraliście ochoty na oglądanie samego Frankfurtu z perspektywy siodełka rowerowego, to zapraszam serdecznie do filmu z serii o Genesie. Link znajdziecie oczywiście w opisie i tam sobie ten Frankfurt możemy razem dość dobrze pozwiedzać. I zapraszam również do całej playlisty Odra Nysa, gdzie możemy sobie pozwiedzać całą Odrę Nysę. A dzisiaj dziękuję Wam już za wspólnie spędzony czas. Chowam się przed burzą i do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć.